bazaru różyckiego na Pradze, to bardzo się zawiodłyśmy z moją koleżanką. I jeszcze do tego weźmiemy sernik z pistacją i sernik z serkiem wiejskim. Mam dla Was jedno ciekawe wyrażenie Spaceruję sobie teraz po Warszawie i uznałam, że zabiorę Was na ten spacer ze sobą, bo przyjechała do mnie jedna koleżanka, która nie jest stąd, więc której chcę trochę tę Warszawę pokazać, mimo że była to już wiele razy. Będziemy sobie chodzić na pewno po tych trochę ładniejszych częściach Warszawy, więc wszystko Wam to pokażę. Jeśli nie byliście w Warszawie, to na pewno zobaczycie sobie, jak to wygląda. Przejdziemy się na Pragę, na Bazar Różyckiego, przejdziemy się też na Marienstadt, ale to wszystko jeszcze będzie w tym filmiku, więc to zobaczycie. A jeśli jeszcze mnie nie znacie, to mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego jako obcego. I jeszcze do tego weźmiemy sernik z pistacją i sernik z serkiem wiejskim, przepraszam. Wyszłyśmy szybko do kawiarni, bo na moście myślałam, że odmarzną mi już ręce. Kiedy mówicie odmarzają ręce, to znaczy, że stają się tak zimne, że macie wrażenie, że zaraz Wam odpadną. Jeśli chodzi o sam most, to bardzo polecam, bo faktycznie bardzo przyjemny deptak. Myślę, że to świetna inicjatywa. Jeśli macie ochotę przejść się na spacer, to warto się wybrać, bo jest bardzo ładny widok na całą Warszawę i można też bardzo łatwo dostać się na Pragę, jeśli tam nigdy nie byliście. Ale co do bazaru różyckiego na Pradze, to bardzo się zawiodłyśmy z moją koleżanką, bo miał być to targ ze starociami, czyli taki vintage targ, ale zdecydowanie nie było tam żadnych perełki, tak mówimy po polsku, na takie rzeczy, które trudno znaleźć gdzieś w tłumie, można powiedzieć, więc raczej żadnych perełek tam nie można znaleźć, bo jest to po prostu typowy bazar, jak mówimy po polsku, taki trochę z dawnych lat. Jeśli oczywiście nigdy nie widzieliście typowego polskiego bazaru z dawnych lat, to możecie się wybrać, ale raczej nie polecam. I pamiętajcie, że mówimy na moście, miejscownik to moście od słowa most. Jeśli tam jest te na końcu, to w miejscowniku zamieniacie to na si. Tak samo jak miasto, mówimy, że jesteśmy w mieście, na moście i w mieście. Byłyśmy w kawiarni na Marienstadcie, którą już Wam pokazywałam w jednym z moich filmików. Jest to jedno z moich ulubionych kawiarni i jest to jedno z moich ulubionych miejsc w Warszawie. Nie wiem, czy znacie te okolice Marienstadtu, więc jeśli nie znacie i nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie też mój filmik.
o tym, bo kiedyś już nagrałam filmik tutaj, w którym opowiadam całą historię Marienstadtu, więc warto zobaczyć. I to kawiarnia, w której też spotkaliśmy się z moimi patronami, bo transkrypcje i ćwiczenia do tego filmiku znajdziecie na moim Patreonie i czasem mamy tam też spotkania offline. Właśnie kiedyś spotkaliśmy się w tej kawiarni i było bardzo, bardzo sympatycznie. Idziemy dalej na spacer. Jeśli chodzi o samą dzielnicę Marienstadtu, to jest to trochę niedoceniona okolica, bo zaraz obok jest Stare Miasto i można w 5 minut właściwie dojść tutaj ze Starówki, ale zawsze tłumy są na Starówce i na Nowym Świecie, ale nie tutaj na Marienstadcie. Więc zaraz pójdziemy sobie na spacer na Starówkę, na Krakowskie Przedmieście w Warszawie, a potem zobaczymy. Tak jak widzieliście, jest jeszcze choinka na Starym Mieście i w ogóle na Krakowskim Przedmieściu i na Nowym Świecie są jeszcze dekoracje świąteczne. Nie wiem, kiedy się je zdejmuje, bo kiedy nagrywam, to jest już początek lutego, więc może właśnie teraz, bo teoretycznie w takiej tradycji polskiej do 2 lutego może być choinka i mogą być te tradycje świąteczne, jeszcze to znaczy dekoracje świąteczne w miejscach zachowane, więc zobaczymy, czy będą rozbierać te dekoracje już niedługo. A tak zupełnie poza tym, to mam dla Was jedno ciekawe wyrażenie po polsku, bo właśnie teraz w trakcie rozmowy z moją koleżanką wyszło. Tradycji musi stać się zadość, to znaczy, że jesteśmy wierni jakiejś tradycji. Kiedy chcecie powiedzieć, że jakaś rzecz, jakaś czynność, którą zawsze robicie, że to jest już Wasza tradycja, można powiedzieć, że zawsze ją robicie i znowu musicie ją zrobić, to mówimy wtedy po polsku, że tradycji musi stać się zadość, czyli musicie to zrobić znowu. Czy można tak powiedzieć w Waszych językach? Koniecznie dajcie mi znać, jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to powiedzieć w innym języku. Na ulicach Warszawy jest dzisiaj stosunkowo pusto. Nie ma tłumów, pomimo tego, że jest weekend. Myślę, że to dlatego, że zaczęły się ferie zimowe w Warszawie. Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce mamy coś takiego jak wakacje, ale nie mówimy na to wakacje, tylko ferie właśnie, ferie zimowe, czyli taką przerwę od szkoły i od studiów zimą. W szkole trwa ona 2 tygodnie i to się nazywa właśnie ferie zimowe. Bardzo często słyszałam moich uczniów, którzy mówili na to wakacje z innych języków. Po polsku, kiedy mówicie wakacje, to jednak mamy od razu na myśli lato i kojarzy nam się to z tymi wakacjami letnimi, więc pamiętajcie, nie mówcie na przerwę zimową wakacje. Mówimy albo przerwa zimowa, a najczęściej ferie zimowe. Zawsze kojarzy nam się to z zimą, kiedy mówimy ferie. A tutaj właśnie jest Uniwersytet Warszawski. Szybko Wam go pokażę, mimo że pewnie już go kiedyś pokazywałam w którymś z moich filmików. Nie będzie widać stąd.
nagrywam już dla Was szybko z domu, bo chciałam Wam jeszcze opowiedzieć, że potem poszłyśmy z moją koleżanką na śluby panieńskie do teatru. Jest to spektakl, który powstał na podstawie sztuki Aleksandra Fredry. Nie wiem, czy znacie się trochę na polskiej literaturze, ale generalnie Aleksander Fredro to bardzo, bardzo ważna postać w literaturze polskiej. Był to taki komediopisarz, który żył w XIX wieku i teoretycznie była wtedy epoka romantyzmu w Polsce, ale on w ogóle nie należał jakby do żadnej epoki. Jego utwory były niezależne od epoki, można powiedzieć. I jego komedie wystawia się cały czas do dzisiaj. I do dzisiaj śmieszą Polaków i są tak jakby do dzisiaj na czasie. Więc to jest bardzo, bardzo zabawne. Pisał o takich uniwersalnych dosyć problemach ludzkich i to do dzisiaj śmieszy. Pomimo tego, że język polski jest oczywiście starszy, dawniejszy, to sama tematyka jest do dzisiaj, można powiedzieć, obecna w społeczeństwie. Dlatego spektakl był bardzo, bardzo zabawny, bardzo ciekawy. Jeśli znacie Aleksandrę Fredro, to dajcie mi znać, jestem bardzo ciekawa. Byłyśmy na tej sztuce w Teatrze Polskim, więc wszystkim polecam, jeśli mają ochotę poczytać coś po polsku albo zobaczyć coś w teatrze, to myślę, że to dobry pomysł. To nie jest łatwy język polski, bo tak jak mówię, jest dosyć dawnym językiem, ale sama tematyka jest ciekawa, więc może to Was jakoś zainspiruje. Jeśli lubicie czytać na przykład sztuki, to też może być dobry pomysł dla Was, którzy uczycie się języka polskiego jako obcego, bo to jest coś łatwo napisanego, to znaczy są tylko dialogi, więc to może być ciekawa lektura nawet, poczytać trochę Aleksandra Fredrę. Polecam, czemu nie? Bardzo się cieszę, że poszłyśmy. Za każdym razem, kiedy wychodzę do teatru, to myślę sobie, że muszę chodzić częściej do teatru, bo bardzo, bardzo to lubię, ale zawsze coś jest i trudno zebrać się, żeby chodzić regularnie naprawdę w każdym miesiącu. Nie wiem, czy słuchaliście mojego podcastu. Był to jeden, a może nawet pierwszy w ogóle podcast. Nie, chyba nie pierwszy, może drugi, który nagrałam kiedykolwiek. Był właśnie o teatrze, więc wstawiam Wam link tutaj na górze. Jeśli chcecie sobie posłuchać tego podcastu, to możecie. Tam mówiłam o tym właśnie, jak często Polacy chodzą do teatru, czy to jest popularne. Dajcie mi znać koniecznie w komentarzach, czy byliście już w teatrze w Polsce. Jestem bardzo ciekawa. I czy może chodzicie do teatru regularnie w Waszych krajach. A ja bardzo, bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego filmiku. Bardzo się cieszę, że obejrzeliście ten spacer po Warszawie ze mną. Dziękuję też moim patronom, którzy wspierają mój projekt i którzy dostaną oczywiście też do tego filmiku transkrypcje i ćwiczenia, tak jak zawsze. I tak, dziękuję Wam wszystkim za to, że tu byliście. Czekam na Wasze komentarze. Koniecznie dajcie mi znać, czy byliście kiedyś w teatrze w Polsce, czy to Was interesuje. No i oczywiście dajcie mi znać, jak ten spacer Wam się podobał, bo też jestem tego ciekawa. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Do usłyszenia w kolejnych podcastach. Pa, pa!